wszystkim, dzień dobry, witamy się dzisiaj z wami ze stosunku z Pensylwanii. Jesteśmy w Lancaster, w hrabstwie Lancaster, w mieście Intercourse, które się nazywa. Idziemy teraz pierwsze co to do antyków, coś poszukać, może akurat uda mi się coś kupić. I w ogóle jest to miasto, bardziej taka wieś, gdzie jest mnóstwo Amiszów. Może możecie zobaczyć w tle, tam siedzą Amiszki, także wiecie, bardzo piękne miasto, nasze ulubione. Nie? Tak. Może tak. Fajnie Idziemy. tu jest. Fajnie, w ogóle wiecie co, tutaj są zapachy takie jak na wsi. Tak. Ja no wieś w końcu. No tak, krowy, kozy, Krowy, kozy, osły. osły, barany. Gdzie antyki? Tam były Konie. antyki. Wiesz, do którego idziemy? Nie wiem, powiedz mi. Zaś ci pokażę. A ty? Idziemy teraz tutaj, zobaczymy co jest. Nie zapominajki chyba tu kwitną. Tak, ale piękne i bratki. Chodź. Zobaczymy, może akurat coś znajdziemy tutaj. Uwielbiam w ogóle zapach w tych sklepach starych tutaj. O, jakie śliczne miski. Ja wiem, że one są poudzierane i w ogóle, ale... O, zobaczcie. Przepiękne. Przepiękne. Może akurat coś znajdziemy jeszcze, bo Emilia wybrała sobie fartuszek. Tomek. O, ale cudny garnek Jurek. Up this way. Yeah, and then make a right exit. It's also a okay. Emilia kupiła sobie... Co? Emilia kupiła sobie na opaskę na uszy. Tak jak widzieliście, zrobiłam tam przebitkę, robi 97, tak? Czy 97-letnia kobieta, która jest niewidoma. Tutaj mamy też taki sklepik, ja nie wiem jak on się w ogóle nazywa, taki no name i do niego zaraz też przyjdziemy. Tutaj wszystkie sklepiki są na maksa klimatyczne. Uwielbiam po nich chodzić. Zobaczcie. Przepiękny sklep. I we wszystkich tak pachnie jakoś wyjątkowo. Przejdziemy się jeszcze z Emilią tutaj, zobaczymy co jest. Ale piękne. Ten kominek z tą flagą. Orety, ale piękne. Ale cudo. Prasy jakie cudowne. Spójrzcie jaki oldschoolowy samochód i kamper. Oh my, Arizona! Super, jest świetny. Uwaga, ona chce jeść, no. Sami zjesz. Co chciałaś, Małgorzato? Kozę? Tak, jak będziemy... Najpierw... O, słyszę bryczkę z tyłu, gdzieś jedzie. Koń. My zaraz też jedziemy się przejechać konno. Będzie ci zostawiać na trawniku. No to ona będzie zagrodzona, nie? No będzie, przecież. na pewno nie będzie sobie z wolnego wybiegu latała. Ale jakie mleko Będzie będziesz sobie miał zużyte. pyszne. No, szkoda, że ja tego mleka nie piję. No to zaczniesz pić. Sery będę robiła i w ogóle dla dzieci sery jest dużo możesz. zdrowsze. W ogóle jest dużo zdrowsze mleko kozie, nie? Tak. Niż mleko od krowy. Emilia poszła myć rączki, będziemy się przejechać chyba konno. Znaczy konno, bryczką. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie, do 5 jest chyba tam otworzone. Do 5 były zawsze. Chciałabym się przejechać. Emilia pewnie też? Bo już, nie wiem, z rok nie byliśmy ogólnie, żeby sobie pojeździć. Także ale zrobiła się piękna pogoda, wiecie co, widzę wielki krzak bzu. Jurek, o taki pytały. Jurek się dzisiaj mnie pytał, ile chciałabym bzu sobie posadzić. O tyle, widzisz ten fioletowy? Tylko tyle? Nie no, więcej, ale wystarczyłoby mi, to by mnie cieszyło. To jest bez. Dobra, tam jest taki duży krzak. Może będzie widać, nie wiem. Tak, idziemy. Ale w ogóle wiecie co, pachnie jak nie wiem, pachnie jak idziemy na horse, tak? Ale pachnie takim wsią
ale pachnie też takim drzewem palonym, słońcem, trawą. No bo jeszcze chłodno jest. No jest przyjemnie tak w ogóle. Co? W zimę najfajniej jest tutaj też przejechać jak jesienią, jak już palą też w piecach, nie? To też w kominkach to jest też tak fajnie właśnie pachnie. On my mind. The wheat fields and the clotheslines and the junkyard. Będziemy jechać konno, mamy bilecik i nasza przejażdżka konno dzisiaj na 35 minut za dwie dorosłe osoby i dziecko kosztuje $55. To dużo, nie? Za pół godziny, ale okej. Wydaje mi się, że kiedyś mniej płaciliśmy. Ale to gdzie indziej było. A tutaj jest sklep z akcesoriami dla koni. Tak. Konik zaparkowany z bryczką. Zaszliśmy jeszcze na donacy. Tutaj jest też taka fajna piekarnia, gdzie tylko robią pyszne ciasta i pączki świeżutkie. Dobrze mieć dziecko, nie? Mamy wyjątkowe miejsce zaraz na przodzie. Przed sobą mamy konia, a z tyłu są inni ludzie, także VIP. O, Emilia i konia. Boj. Złapiesz mnie? Tak. Okej. Teraz kilka fun facts. Jerzy, mów, opowiadaj. To konie co tego, co pojedynczo tak latają, te bryczki, to są konie wyścigowe, a Misze kupują konie wyścigowe, no tak, żeby sobie jeździć, także one szybko jeżdżą. Już się, Emilia powoli, uważaj, bo samochody tam jeżdżą. Już się zaczyna zbliżać godzina 5, więc biznesy tutaj już się zamykały, bo tutaj wszystko w tej wiosce jest otworzone do godziny 5, ale idziemy jeszcze, zobaczymy, może uda nam się jakieś precelki kupić, bo Emilka chciała. Tutaj jest jeden taki sklepik, gdzie Emiliszki pieką precle i te precle są naprawdę przepyszne. I jeszcze tak, ale tutaj wszystko jest do godziny 5 i w ogóle jeżeli tutaj gdzieś mieszkacie, w ogóle nie wiem, te rejony New Jersey, nie wiem, New York, chcecie sobie znaleźć jakieś takie miejsce, żeby sobie odpocząć spokojne, no to Intercourse, Lancaster w Pensylwanii, mówię wam, że to jest miejsce idealne. Tutaj jest takie, nie wiem, za bardzo nie pokazywałam, kiedyś nagrywałam jak tutaj byliśmy, tu jest takie mini miasteczko, w ogóle cały taki ryneczek. Sklepiki, są tutaj kozy, możemy je karmić. Wzdłuż ulicy są różne sklepiki. Nie wiem, tata idzie czy nie? No, okej. Także wzdłuż ulicy też są sklepiki. Jest tutaj cisza, spokój. Jest obok hotel, którym byliśmy kilka razy, Western Reef chyba. Też jest fajny tam, już nie pamiętam jak się nazywa w ogóle ten drugi hotel, ale jest jeszcze lepszy. No i w ogóle tak. No i przyjemnie jest, spokój, cisza, nie? Mom, Co? I don't want my jacket. You want your jacket? I Gorąco don't. ci? Ja się dzisiaj tak ubrałam, bo miałam tą sukienkę, ale założyłam sobie fartuszek, bo chciałam zrobić kilka fajnych zdjęć, ale tak wiecie, żeby było w takim, nie wiem, jakimś wiejskim stylu, ale mi teraz fajnie, bo Can I cieplej. take off this? Nie, bo jest jeszcze, nie jest tak ciepło, żeby ściągać. Z czapeczkę możesz, tak. No i tą opaskę Emilce kupiliśmy, nawet ładna i pani 90, chyba już mówiłam, 7-letnia je robi, także tak niewidoma. Chodź kochanie, idziemy. Tata myśli, że chyba poszłyśmy tutaj do tych sklepików po te precle, a my idziemy na ulicę główną. Quiet It's so here. quiet, Emilia mówi, wiecie co, w ogóle dla dzieci też jest to fajne miejsce, wybiegać się można, tam jest taka duża polana, także na spokojnie mogą się wybawić. Też są tutaj takie fajne miejsca, dzisiaj wszystkiego tak nie zajrzeliśmy w każdy kąt, żeby wam pokazać, ale na przykład jest takie ognisko przed jednym z budynków, możecie sobie tam zrobić kiełbaski, marshmallowsy, tylko musicie mieć swoje. W ogóle jest tutaj dużo takich różnych fajnych miejsc i dla dzieci też atrakcji, nie? Emilia tutaj bardzo lubi przyjeżdżać. Hello! How are you?
No i tak jak widać, ludzie są też bardzo mili. Tutaj są naprawdę przepyszne precelki i zobaczymy, czy jest otworzone do 5. Jej! Now we're gonna try the other one, okay? Także tak, o już chyba. Hello! Tutaj jest nazwa tego sklepiku z precelkami, jakbyście kiedyś chcieli, i mamy też lemoniadę truskawkową. Ale słodka. Ale dobra, ale słodka. Yum! I told you, but don't drink everything. To jest ogólnie, gdzie cywilizacja miesza się z przeszłością jeszcze. Mom, a horse is going with someone, but Ciepłe jeszcze precle. Ojej. Dobra. Nie? Oh, you see, I'm with you. Come on. You see, it's fun. Tak się wstrzymaj. O tak, o tak. I want to roll. Słyszycie to? Pożar albo wypadek, ale w Nowym Jorku nigdy tego nie usłyszycie i to jest koszmar mojego męża z dzieciństwa, bo w domu w Polsce nasz dom w ogóle znajduje się koło straży pożarnej i on zawsze się tego bał. Emilia do mnie biegnie. Nikt nie chce ze mną zrywać mniszków. Wszystko ja sama. Ale wiecie co? Nie wiem, czy robicie taki syrop. Ja wam bardzo polecam. Jest dobry na stany zapalne gardła na przykład. I tak, i zrywamy go teraz na wiosnę, bo teraz to jest mniszek lekarski, a później ten te żółte, które kwitną latem, to już jest po prostu mleko. Także jeżeli chcecie sobie zrobić syrop, no to teraz jest na to idealna pora, żeby go zbierać. Tyle nazbierałam i myślę, że to już wystarczy, bo ja nie robię tego syropu jakoś za dużo. Jak wrócę do domu, to będę go przebierała i pokażę wam, jak się go robi. Tu biegnie moja niunia. Turla się z górki. Oh my goodness, Emilia. Tak wygląda wiejskie żyćko. O, moje ręce też po tym. Ale zaraz pójdziemy do łazienki umyć, ale pierwsze jej włosy. No. Przerwę w drodze. Piękny zachód słońca. Już prawie jesteśmy, nie? Jeszcze z pół godziny i w domu. 45 it's minut. gonna be so long until we get there, and it was a fun horsey ride trip. Ja. O, to jestem ja? Yeah, I fell. Zabiana miejsce była. A jak ślicznie napisałeś, mam, ale no piękna jestem, nawet podobna do mnie. Malujemy sobie tutaj z Emilią. Już prawie, nie? Prawie. Jeszcze 20 minut i będziemy. Gdzie ty weszłaś? Dla tej cholery małej to musimy kupić kamerę. Mówiliśmy, że z Jurkiem zamontujemy przy drzwiach i będziemy ją obserwować, co ona robi, jak nas nie ma. Bo wiecie co, za każdym razem jak my gdzieś jedziemy i wracamy, to ją jeszcze przed drzwiami aż słychać, jak ryczy, płacze, jak nieszczęście, jakby po prostu nie wiem, co jej się tutaj działo. I za każdym razem jak my gdzieś wyjeżdżamy, to tak jest. Nawet jak ja idę do pracy i wracam, to też ją słyszę. Jeszcze do domu nie wejdę, jak miauczy pod drzwiami. Postaram się szybko, bo bateria mi już pada. Jak widzicie, w domu już jesteśmy. Zajechaliśmy wszystko dobrze. Jest godzina chyba 8:36, a ja tutaj już nastawiłam mój mniszek do gotowania. I słuchajcie, powiem wam tak na szybciocha, że tutaj mam 200 gram mniszka tego lekarskiego. Zalałam go 700 ml wody, bo tyle nazrywałam, więc zmniejszałam sobie proporcje. 700 ml wody. I tak, i teraz to pogotuję 10 minut, następnie odstawiam na całą dobę. Jak ta doba już minie, to wtedy go przecedzę i dodam wtedy 700 gram cukru, cytryny i będę to jeszcze tak gotowała już tak na wolnym ogniu, tak za 2 godziny. Na pewno, żeby to tak się zgęstiało, taki syrop gęsty się zrobił, taki jak miód, taki płynny, lejący i on jest pyszny. Na gardło. Wiecie, jak bierze przeziębienie, dajcie znać, czy robicie takie swoje syropki teraz na wiosnę.
Ja często robię z cebuli, kiedyś na jesień w ogóle. I już jak wiem, że Jurka jakiś tam kaszel coś bierze, to robię buł z cebuli, ale jak na wiosnę, to sobie zrobię teraz zapas, tym bardziej, że mamy taki świeży, fajny w ogóle, wiecie, także to będzie. Przyda się. Mam nadzieję, że się nie przyda, chociaż, ale wiecie, lepiej wiedzieć. Cześć kolejnego dnia, słuchajcie, ja mam tutaj kawę i pomyślałam, że dzisiaj nagram Wam podsumowanie dnia wczorajszego, no bo już wiecie, chciałam sobie tak na spokojnie, na luzie usiąść i porozmawiać do Was o Amishach i w ogóle o tym całym Intercourse. Przywieźliśmy Emilce fartuszek, który był szyty przez Amishów, ale był szyty maszynowo, tak jak pani nam w sklepie powiedziała, więc taki fartuszek kosztuje $18 u nich i opaskę na włosy, takie już, którą widzieliście wcześniej, to też. A tak poza tym nie robiliśmy żadnych zakupów, nie byliśmy na żadnym gospodarstwie, bo tak, żeby po jakieś zakupy warzywa, czy owoce, czy jakiś tam nabiał, to zazwyczaj jeździmy już tak późnym latem, albo wczesną jesienią, też wtedy już tak typowo na gospodarstwa, albo też bukiety, tam często Amiszki wystawiają przed swoimi domami, to przepiękne bukiety z ich kwiatów ogrodowych robią i tam zazwyczaj są albo skrzyneczki z napisem, ile mniej więcej wrzucić, albo po prostu każdy wrzuca tyle, ile uważa i wiecie, nikt tam nie pilnuje, ale po prostu wierzą w uczciwość ludzi i mam nadzieję, że sami uczciwi ludzie jednak tam przyjeżdżają i wiecie, i zostawiają pieniądze i biorą produkty. No i tak, co chciałam Wam w ogóle powiedzieć, może coś o Amishach tak w ogóle, bo wiecie, nagrywałam, nic za bardzo chyba nie mówiłam, a jeżeli chodzi o nich, to oni mają, wiecie, taką swoją bardzo zżytą społeczność, swoją kulturę. Oni są bardzo życzliwi, mili, sympatyczni. Traktujecie ich z szacunkiem, wchodzicie do ich społeczności, ale da się z nimi porozmawiać. Oni lubią z nami rozmawiać, z tymi ludźmi z zewnątrz. Z tym, że z szacunkiem i najlepszą okazją do takiej rozmowy, jeżeli chcecie poznać ich kulturę, jakieś historie, no to jest na przykład taki moment, gdzie idziecie na gospodarstwo, możecie zamienić kilka słów, dowiedzieć się coś o gospodarzach, albo nawet jak robicie zakupy w sklepikach, tak jak my, w ogóle wiecie, podpytać coś, jeżeli jesteście ciekawi, no to oni bardzo chętnie wtedy z Wami porozmawiają, albo tak skorzystać z takiej przejażdżki bryczką. Tam zazwyczaj jest albo Amish, który jest Amishem praktykującym, albo wiecie, były Amish i też opowiada o historii i właśnie my z takich momentów najbardziej korzystamy i wtedy poznajemy w ogóle ich historię i tak na przykład w ogóle, może jakieś ciekawostki Wam teraz opowiem. Brody, o, to jest bardzo temat na topie teraz na moim kanale. Amishowie noszą brody, tak jak może, nie wiem czy pokazałam czy nie, ale noszą brody, nie mogą mieć natomiast wąsów, a brody zaczynają zapuszczać od momentu tego, kiedy wyjdą za mąż, nie za mąż, kiedy po prostu wezmą ślub. W dniu ślubu zaczynają zapuszczać swoje brody. No i w ogóle wiecie, też nie używają technologii, tak jak widzieliście, zazwyczaj pracują na osłach, jakimiś takimi, można powiedzieć, bardzo prostymi sprzętami, ale ta robota im naprawdę idzie. Nieraz jak obserwujemy, to w ogóle to pole jest w stanie tak szybko obrobić, że ogólnie tak jak traktorem, wiecie, bez różnicy, tak ogólnie tak patrząc na to. Ja też mając porównanie jeszcze, ja ze wsi, z mojej miejscowości w Polsce. No i tak, co więcej w ogóle, może jak poznać Amishki, które są mężatki, a które są panny. A więc panny noszą czarne bonetki na głowie, a znowu mężatki już chodzą w białych. One też w ogóle swoje te wszystkie ubrania szyją same w swojej społeczności. I co jeszcze ciekawego, w ogóle dzieci są też bardzo dobrze wychowane. One mają bardzo duże rodziny, zazwyczaj jest tam od 6 do 8 dzieci, tak mniej więcej, ale jest ich dużo. Też nie jeżdżą takimi normalnymi rowerami jak my, tylko mają takie jakby hulajnogi, popychają. To fajnie wygląda, bo zazwyczaj jednak pod górkę prowadzą te hulajnogi, no bo wiecie, ciężko wyjechać, ale też dzieci nie mają takich typowych zabawek, jak tutaj nasze dzieci mają normalne, tylko lalki na przykład bez twarzy, też w sklepie Wam chyba tam pokazałam przebitkę takiej lalki, więc kiedyś kupiliśmy Emilię. Emilia pierwsze co zrobiła, to dorysowała jej buzię, tam oczy, nos i tak dalej, ale oni nie mogą tego mieć, bo to odzwierciedla w ogóle, wiecie, no twarz, wygląd człowieka, a oni nie mogą sobie robić zdjęć, także tak i bawią się tymi laleczkami też nawet chłopcy. Kiedyś był tam w ogóle też fajny taki sklepik, taki bardzo mały, gdzie pani szyła lalki, ale już ten sklep zlikwidowali i zrobili jakiś tam sklep z biżuterią. Oni w ogóle bardzo dużo robią takich swoich rzeczy i je sprzedają, po prostu tam krzesła, jakieś wiatraczki, no po prostu wszystko. Wszystko co się da, to oni sami robią, tam sprzedają. A jeżeli chodzi o gospodarstwa, to
Niektóre są naprawdę bardzo zadbane, niektóre są w gorszym stanie. Wydaje mi się nieraz, jak jedziemy i patrzymy na te krowy, to one się wydają takie wychudzone, ale no jestem przekonana, że oni dbają o te zwierzęta i dbają o te gospodarstwa, w ogóle te amiszki też o swoje ogródki bardzo dbają. Wiecie, jak mijacie, to jest tak fajnie, bo zawsze są też te sznury, gdzie pranie wisi. Ich ubrania są też bardzo proste, nie mogą nosić one żadnych błyskotek, mężczyźni nie mogą nosić pasków na przykład no i tak, ogólnie polecam Wam to miejsce, jeżeli tutaj gdzieś mieszkacie i chcielibyście sobie pojechać odpocząć, to w ogóle Intercourse, to miasteczko jest idealnym miejscem na to, tylko że na tygodniu bądź w soboty, w niedzielę jest wszystko pozamykane, tak jak w Polsce, oni nie pracują, nawet nie zajedziecie do nich na gospodarstwo, oni nic Wam nie sprzedadzą w niedzielę, także jak już to najlepiej jest pojechać na tygodniu, nie ma tak dużo ludzi, znowu w piątki, w soboty jest od groma. Oni tam robią też różne eventy, także fajnie, tam są różne sklepiki też. Możecie kupić lody, które są przepyszne i już niedługo pewnie będą otwierać sezon. Z mleka od krowy tam robią. No i tak dalej, różne pyszności od nich. Mówię, ja tam uwielbiam jeździć, ja się czuję tam jak w domu, bo jestem w ogóle, wiecie, nauczona, bo jestem ze wsi, także ja bym tam mogła, wydaje mi się, że spokojnie mieszkać i żyć, tak, wieść takie sielskie, anielskie żyćko kiedyś. Także to jest takie, mówię zawsze, to jest moje miejsce wymarzone do życia. No i tyle. I jeżeli chcielibyście zobaczyć coś więcej, bo ostatnim razem jak byliśmy chyba w listopadzie bądź październiku, to też tam coś tam nagrywałam i to były z tego samego miasta, w ogóle to jest miasto, ja mówię cały czas wieś, bo dla mnie, mi się to kojarzy bardziej z wsią, ze względu na to, że tam jest mnóstwo pól, gospodarstwa, krowy i tak dalej, ale to jest małe miasteczko, to nie jest wieś, to jest małe miasteczko i tutaj albo w tym którymś rogu wrzucę Wam odnośnik do filmu i tam zobaczycie właśnie z naszego ostatniego wyjazdu film i tam będą też inne miejsca pokazane, jeżeli chcielibyście zobaczyć. Tam kupowaliśmy chyba też warzywa jakieś przy drodze, jak pamiętam, bo już tak to było późną jesienią. Także tyle. No i dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy taki film Wam się podobał. W następnym filmie widzimy się za 2 albo 3 dni i to będzie już też jeszcze film taki wyjazdowy, bo pojedziemy na farmę, tym razem na farmę tulipanów. No i wiecie, korzystamy z tego czasu, kiedy jeszcze Jerzy ma wolne, dzieci mają wolne od szkoły, już ładna się pogoda robi, także wiecie, nie chcemy siedzieć w domu. Później wrócimy do bardziej już takich domowych, typowych vlogów, ale póki co jeszcze mamy taką możliwość, to będziemy jeździć trochę, wiecie, poza to miasto, bo tak najlepiej. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, życzę Wam pięknego dnia, weekendu. Say the word.